To, co stoi za mną, to Skoda Fabia. Czy w dzisiejszych czasach jest w stanie jeszcze rywalizować na przykład z mocno wchodzącymi szturmem Chińczykami? Czy jest w stanie oferować coś więcej względem na przykład hybrydowej konkurencji? Czy najtańsza możliwa wersja wyposażenia, czyli wersja Selection za 115 tysięcy złotych z jednolitrowym silnikiem ma dzisiaj sens? No właśnie, zapraszam Was do testu Skody Fabii w rozsądkowej formie, czyli właśnie w wersji Selection. Jedziemy z tematem. No dobrze, moi drodzy, ale zanim oczywiście przejdziemy do materiału o Skodzie Fabii, nie zapomnijcie dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Wam my testujemy, sprawdzamy różnego rodzaju konfiguracje, jeździmy na prezentacje, czy pokazujemy Wam luksusowe, czy sportowe samochody. Więc dzięki Tobie my możemy się rozwijać i pokazywać Ci jeszcze większą ilość samochodów na naszym kanale. Dzięki za subskrypcję, a my przechodzimy sobie do rozsądkowej Fabii. Tak jak widzicie, Skoda Fabia zbytnio za mocno się nie zmieniła. To jest nadal ten sam praktycznie wygląd, który dla Was żeśmy testowali w materiale na temat Skody Fabii Monte Carlo, która bardzo pozytywne na mnie zostawiła wrażenie ze względu na to, że tam był silnik 1.5 150 koni oraz takie aspiracje rajdowe. Czy w wersji 1.0 115 koni znajdę jakkolwiek chociaż sens oraz także te delikatne emocje sportowe, które Skoda potrafi dostarczyć? No to jest bardzo ciekawe pytanie, ale nie zmieniło się w tym samochodzie zbytnio nic. Fabia, tak jak widzicie, nie zmieniła się kompletnie. To jest nadal ta ostatnia generacja, którą dla Was żeśmy testowali w przypadku na przykład bardziej sportowej wersji Monte Carlo, która była dla mnie czymś naprawdę niesamowitym. 1.5, 150 koni, do tego charakterystyczne nastawienie zawieszenia oraz taka powiedzmy bardziej sportowa edycja. Teraz w tym przypadku dostaliśmy troszeczkę inny samochód, bardziej skierowany do tych zdroworozsądkowych, którzy chcą faktycznie wydać na Fabię w miarę rozsądne pieniądze. Egzemplarz, który stoi za mną, jest to wersja Selection z powiedzmy bardziej bazowym silnikiem o mocy 115 koni oraz 3 cylindrach. Czy w cenie, tak jak ten samochód jest dokonfigurowany, czyli za 115 tysięcy złotych Fabia jest dzisiaj dobrym i sensownym rozwiązaniem? No właśnie, zobaczcie, że ten samochód po pierwsze się mocno nie zestarzał, nadal wygląda bardzo świetnie, nadal ma te charakterystyczne, bardzo ładne lampy zwane Skoda Crystal Light oraz jest w moim ulubionym kolorze zwanym Phoenix Orange, który jest charakterystyczny właśnie dla całej marki Skoda oraz najważniejszego modelu, czyli właśnie Fabii. Na Fabii wygląda wręcz fenomenalnie, co prawda w naszym przypadku nie został skonfigurowany z czarnym dachem, który możecie mieć w opcji. Fabia nie zmieniła się, to jest nadal sensowny rozmiarowo samochód, nadal z segmentu B, a powiedzmy bardziej B+, jak to w przypadku Skody, bo miejsca w środku jest oczywiście od groma. Fabia to także oczywiście rozsądny wielkościowo samochód, to nadal jest segment B, 4,1 metra długości, co daje Wam oczywiście przewagę względem konkurencji, bo Yaris nie jest tak długi, Clio nie jest tak długie oraz nawet powiedzmy dzisiejsze Chińczyki, które bardzo mocno chcą dogryźć, jeśli chodzi o europejską konkurencję, też nie są aż tak długie. Skoda jak to Skoda zawsze jest delikatnie w ponadrozmiarze. Jeśli chodzi o rozstaw osi w naszej Fabii, 2,56 metra rozstawu osi robi bardzo fajną robotę ze względu na to, że w środku jest naprawdę dużo miejsca, w szczególności także z tyłu. To gdzie ta praktyczność w tym samochodzie? No właśnie okazuje się, że ta praktyczność nadal jest z tyłu. Zobaczcie, ile tutaj jest przestrzeni. Dosyć duży rozstaw osi, może nie największy w klasie, ale widać tutaj tą przestrzeń. Jest o wiele przyjemniej niż na przykład w Yarisie, w LBX-ie, czy jeszcze w innych paru samochodach, które są powiedzmy podobnej wielkości, a na pewno także jest lepiej niż w przypadku nawet i powiedzmy Corsy. Przestrzeni na nogi jest naprawdę dużo. Nad głową to już też nie wspominam, że tutaj osoba nawet w kapeluszu jest w stanie usiąść. Dosyć dobrze wyprofilowana tylna część kanapy, podniesiona, dzięki czemu też moje kolana nie wiszą dosłownie w powietrzu i zobaczcie na to, że nawet zimowe buty są w stanie się schować także pod przednim fotelem. To robi bardzo przyjemne wrażenie. Do tego dobrze wyprofilowana tylna część, jeśli chodzi o oparcie, kieszonka w drzwiach, elektrycznie sterowane szyby, plus do tego pojawił się nawiew także na środku. Podłokietnika nadal brak, bo niestety w segmencie B zbytnio tego nie uświadczymy. Da się w samochodzie za 115 tysięcy złotych zrobić ciekawe wnętrze? Da się, więc tutaj na pewno będziecie zadowoleni. I co najważniejsze, bagażnik także jest konkretny. Ale czy Fabia nadal oferuje jeszcze więcej względem konkurencji, jeśli chodzi o przestrzeń w bagażniku? No właśnie tak. 380 litrów pojemności bagażnika, co robi z tego samochodu naprawdę bardzo pojemny samochód B+. Najważniejsze właśnie dla Skody zawsze było oferowanie większej ilości przestrzeni w środku oraz większej ilości bagażnika także względem konkurencji i w Fabii nie zmieniło się tutaj kompletnie nic. Nadal macie największą możliwą pojemność bagażnika względem wszystkich możliwych dostępnych samochodów tej konkurencji. I co najważniejsze, to jest mega praktyczny bagażnik. Haczyk tutaj,
tutaj. Kolejne dwa haczyki także z tej strony. Co prawda może delikatnie słabe oświetlenie bagażnika, ale nie zmienia to faktu, że jakkolwiek chociaż tutaj jest. A pod spodem pojawiła się jeszcze możliwość dokonfigurowania sobie koła dojazdowego lub także skorzystania z dodatkowej przestrzeni, której tutaj naprawdę też nie brakuje. I widać, że przewieziecie tym dosłownie wszystko. Ale taka Fabia była i nadal jest. Koła dosyć mocno pospolite, wyglądające powiedzmy średnio ze względu na to, że są szare, nie wyróżniają się zbytnio mocno. Dodatkowo Areo kapsle, 17-calowe koła plus do tego zimóweczki od Continentala, robi to dosyć przyjemne wrażenie, nawet jakoś kontrastuje się także z tym przyjemnym kolorem, jaki mamy także na nadwoziu. W przypadku Fabii warto także wspomnieć, że zawieszenie jest czymś, co naprawdę warto pochwalić, bo nie jest tak twarde jak w przypadku Japończyków, ale jest także bardzo przyjemnie zestrojone pomiędzy komfortem a sportem. Jest tutaj naprawdę ten złoty środek wybrany. Z przodu kolumna MacPhersona, z tyłu belka skrętna oraz do tego 4 tarczówki, więc za to ogromny plus. Tu się nic nie zmieniło. Mówiłem, 4 piękne tarczówki są, ale pamiętajcie, że jest to wersja Selection, która ma być bardziej zdroworozsądkowa, jeśli chodzi faktycznie o cenę tego samochodu. Nadal mamy tutaj system bezkluczykowy, którym jest także dokonfigurowany w tym samochodzie. Możemy sobie go zamykać i otwierać za pomocą dosłownie gestu ręką. Zmian także zbytnio nie ma, bo to jest nadal ta sama Fabia, która bardzo ładnie wygląda i w szczególności jest podkreślana też przez światła, które są, czyli też te Skoda Crystal Light, czyli w pełni LEDowe światła. Wersja po faceliftingu także charakteryzuje się tym, że mamy nowe logo, powiedzmy jeśli chodzi o Skodę, nie mamy tutaj już znaczka, mamy ładny napis i do tego ukryty haczyk, tak jak w przypadku nowszych modeli, na przykład Superba czy i poliftowej Octavii, ale tak to nadal uważam, że wygląda to dosyć świeżo, w szczególności kiedy macie możliwość skorzystania z tego pięknego koloru, jakim faktycznie jest Phoenix Orange. Fabia może się nie zmieniła, jeśli chodzi o swój wygląd, ale gama silnikowa nadal jest bardzo fajna. I to mi się podoba, że w tym samochodzie możecie wybrać sobie silniki, które bardzo mają ciekawą moc oraz także połączone są z manualną bądź także automatyczną skrzynią biegów. A jeśli chodzi o naszą wersję, no to tutaj jest bardziej zdroworozsądkową. Oczywiście może nie aż tak zdroworozsądkowo, żeby tutaj sięgać po jednolitrową wersję 80-parokonną z instalacją gazową, ale mamy tutaj ten najchętniej i najlepiej wybierany silnik, jaki jest faktycznie w takich mniejszych samochodach od Volkswagena, czyli słynne 1.0. Teraz po tych wszystkich kuracjach odmładzających, takich drobnych liftingach macie tutaj moc 115 koni. To jest jednolitrowy silnik, 3-cylindrowy, jeden z najlepiej udanych silników, jeśli chodzi o Volkswagena, ze względu na świetną kulturę pracy, niskie wartości spalania oraz możliwość połączenia go także z automatyczną 7-biegową skrzynią DSG, którą dla Was testowaliśmy w przypadku Monte Carlo. Lub do wyboru jest też manualna skrzynia biegów w tańszej opcji, czyli tak jak na przykład my mamy. 115 koni, prawie 200 Nm momentu obrotowego i bardzo fajne sprinty do pierwszej setki. Co prawda, oczywiście bliżej 10 sekund, bo to manual, ale nadal ten samochód jest bardzo dynamiczny, bardzo wyrywny w mieście, a to jest właśnie jego środowisko. I co najważniejsze, wyniki średniego spalania są na rozsądnych poziomach, bo w trasie macie okolice od 6,5 do maksymalnie 7 litrów, a w mieście zmieścicie się powiedzmy maksymalnie do 7 litrów, chociaż jak bardziej poćwiczycie, myślę, że zejdziecie sobie spokojnie do 6 litrów średniego spalania. Łącząc to także z bakiem, który ma 40 litrów, a tak to najwyższa wersja wyposażenia, oczywiście dostępna z silnikiem 1.5, 150 koni i wtedy macie już 4 cylindry. Ale jeśli chcecie więcej się dowiedzieć o wersji Monte Carlo, to odsyłam Was do filmu związanego z tamtym samochodem, bo tam naprawdę było o czym porozmawiać oraz także z czego się nacieszyć. Tutaj jest naprawdę zdroworozsądkowo i co najważniejsze, ten silnik jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i nie ma praktycznie zbytnio wad mechanicznych, a zdarzało się to w przypadku Volkswagena, więc tutaj nie ma żadnych dziwnych niespodzianek, brania oleju oraz jakichś innych dziwnych historii. Ale o silniku porozmawiamy sobie we wrażeniach z jazdy, bo to Was chyba najbardziej ciekawi. Jakieś zmiany w środku? No właśnie, jeśli chodzi o tą wersję, no to na pewno musimy Wam wspomnieć o fotelach, które są inne względem tego, co dla Was żeśmy testowali w wersji Monte Carlo. W Monte Carlo dostajecie bardziej sportowe, bardziej kubełkowe fotele, które naprawdę świetnie trzymają w zakrętach i są bardziej rozbudowane. W wersji Selection, jak to przystało na Selection, macie bardziej podstawowe fotele, które mają być bardziej budżetowe, ale nie mówmy tutaj o tym, że są niewygodne. To są bardzo wygodne fotele na trasach, na pewno lepsze niż
niż to, co znajdziecie w Yarisie, czy nawet i w chińskich samochodach. Długie siedzisko, bardzo przyjemnie wyprofilowany fotel z kilkoma możliwościami regulacji, oczywiście w pełni manualnymi, bo w tej wersji nie dostaniecie jakkolwiek nawet sterowania elektrycznego. Co ważne, nawet w tej wersji połączono to ciekawą i przyjemną fakturą i materiałem także na tych fotelach. Zobaczcie na ten kolor, który się tutaj razem komponuje razem z kolorem zewnętrznym, który naprawdę dobrze wygląda. Delikatne centki właśnie w tym pomarańczowym kolorze, że nici też się pojawiły w tym złoto-miedzianym, powiedzmy rudym kolorze. Same fotele wygodne na dłuższych trasach i to najważniejsze, bo przy tej cenie także chcielibyście pojechać gdzieś dalej, a nie tylko korzystać z Fabii jako takiego, powiedzmy, miejskiego mieszczucha. Czy wnętrze jakkolwiek się zmieniło? Nie, deska rozdzielcza oraz cały projekt oczywiście pozostał taki sam. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów na temat samochodu, jakim jest Fabia, zapraszam Was do materiału na temat Fabii Monte Carlo, gdzie opowiadałem o całym wnętrzu, wszystkich feature'ach oraz także wszystkich technologiach, jakie są tutaj zastosowane w przypadku tej małej Fabii. Ale w przypadku wersji Selection nie możecie być także rozczarowani. Płacicie w miarę rozsądne pieniądze, ale macie także większość technologii, które są dostępne także w tych topowych wersjach. Podoba mi się to, że w Skodzie możecie także sobie odpowiednio dokonfigurować samochód do siebie, czyli wybierać dodatki, które będą Wam faktycznie potrzebne. W tym przypadku, jeśli chodzi o tą wersję, kilka różnic jest. Na przykład nie mamy tutaj tego karbonu, który był dostępny właśnie w wersji Monte Carlo. Pojawił się tutaj delikatny plastik oraz materiał, który jest bardzo przyjemny w dotyku oraz także przeszycie za pomocą miedzianej nitki. Cała ta listwa, która delikatnie nadal skrzypi, pojawiła się także w innym kolorze, właśnie w kolorze takim kawowo-miedzianym oraz ten kolor także przejawia się tutaj nawet w nawiewach oraz także tutaj w tych elementach drzwi, gdzie ładnie podkreśla i rozwesela całe oczywiście to wnętrze. W przypadku Skody najważniejszą rzeczą jest także to, co się dzieje przed kierowcą. Kierownica, która nie jest trójramienną sportową kierownicą, która jest właśnie w Monte Carlo. Tutaj standardowa dwuramienna kierownica, przyjemna, wykończona z takiej powiedzmy przyjemnej jakościowo jeszcze skóry. Dobrze leży w dłoniach. Dokonfigurowany tutaj został wyświetlacz, który mam przed oczami i mogę sobie go konfigurować dosłownie tak, jak sobie chcę. Na środku deski rozdzielczej mamy ten przyjemny 9,3 calowy wyświetlacz, który znamy już z starszych generacji, ale to jest naprawdę jeden z moich ulubionych systemów, który działa naprawdę bardzo przyjemnie, ma kilka różnych funkcji oraz także bezprzewodowe Android Auto bądź Apple CarPlay, dzięki któremu praktycznie nie musicie korzystać z nawigacji wbudowanej, bo macie swoją ze smartfona. Do tego świetnie grający system audio, jak na wersję podstawową bez dodatkowego systemu nagłośnieniowego, działa i gra to naprawdę przyjemnie i jestem mega z tego zadowolony. Dwustrefowa klimatyzacja z systemem AirCare, czyli z oczyszczaczem, możliwość do kupienia sobie ładowarki indukcyjnej, no i w naszym przypadku 6-biegowa manualna skrzynia biegów i tak jak widzicie tradycyjny ręczny. Zimowa aura, moi drodzy. Piękna polska zima przywitała nas w tym pięknym nagraniu. Skoda Fabia, jak jeździ jednolitrowa 115-konna wersja? No właśnie za dużo mocno się nie różni względem tego, co dla Was żeśmy testowali oczywiście w wersji Monte Carlo, która była także na kanale. Tamta wersja bardzo mocno usportowiona. Czuć było naprawdę tą przyjemność prowadzenia oraz zabawy właśnie tą wersją Monte Carlo. A jeśli chodzi o 1.0 jest to bardzo rozsądkowy wybór, który będzie Was naprawdę zadowalać codziennie. To jest jednostka, która bardzo jest przyjemna w swojej charakterystyce, ale co najważniejsze, zawieszenie także się delikatnie zmieniło. Zmieniło ze względu na to, że tam testowaliśmy dla Was zawieszenie sportowe, które było twardsze. Tutaj mamy standardowe zawieszenie, które jest powiedzmy bardzo przyjemne w swojej charakterystyce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że większość takich samochodów mniejszych bardzo często ma tendencję dosłownie do podskakiwania, czy także ma tendencję do bardzo twardego zawieszenia. W szczególności to czuć w mieście, kiedy jeździcie po różnych studzienkach, wyrwach, nierównościach, czy nawet torach tramwajowych, gdzie po prostu niestety się to dosyć mocno wbija. Jeśli chodzi właśnie o Fabię, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, że to zawieszenie jest dosłownie sprecyzowane w punkt. Nie jest za twarde, nie jest także za miękkie, a precyzja prowadzenia, jeśli chodzi o układ kierowniczy, pozostała na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu to wszystko jest tak ze sobą bardzo fajnie skompilowane. I to na pewno trzeba mocno pochwalić, że właśnie Skoda potrafiła to zrobić. Dłuższy rozstaw osi oczywiście także też pomaga, dzięki temu macie też stabilniejsze prowadzenie tego całego samochodu. No i co fajne właśnie, że ten samochód także należy do lekkich, dzięki czemu faktycznie czuć też tą dynamikę. Progi zwalniające.
Naprawdę działa to wręcz fenomenalnie, plus do tego na przykład dosyć przyjemna opona. Jeśli chodzi na przykład o zimówkę czy letnią, na pewno będziecie zadowoleni. I nieważne, czy wybierzecie tutaj 17-18 calowe koło, czy nawet może i powiedzmy 16, bo komfort będzie taki sam. Ale co najważniejsze, razem z zawieszeniem także idzie bardzo przyjemny silnik. 1.0 115 myślałem, że nie będzie bardzo fajnym takim silnikiem, bo jednak 3 cylindry, litrowa pojemność, już od razu Wam się włącza lampka w głowie, że to może być nie do końca idealny silnik, ale okazuje się, że wręcz jest odwrotnie. 1.0 115 koni, doładowane turbo doładowaniem, ten silnik naprawdę jest przyjemnie dynamiczny. Czy to z 4. biegu, czy to z 3. biegu, on naprawdę ma świetną dynamikę i wręcz zaskakującą dynamikę, jak na to, co możecie oczekiwać od samochodu, powiedzmy, miejskiego. I jest bardzo przyjemne, jak chętnie wstaje z tych niższych obrotów i jak szybko turbosprężarka jest w stanie właśnie dopakować powietrzem ten silnik, bo to w końcu są tylko 3 cylindry i moc raptem 115 koni, ale dynamika jest wręcz fenomenalna. Ale szczerze powiedziawszy, jak sobie przypominam, w poprzednich generacjach było 1.2 turbo, które niestety nie było świetnie udane, jeśli chodzi o swoją awaryjną stronę, ale dawało niesamowity też taki duży moment obrotowy. 115 koni niby niedużo, ale prawie 200 Nm momentu obrotowego, połączone także z tą manualną skrzynią biegów w 6 przełożeniach, jest wręcz fenomenalne. Czuć, jak ten silnik po prostu chce chętnie napędzać tą lekką budę i że Skoda postanowiła połączyć to z tak przyjemnym manualem. Dawno już nie jeździliśmy manualem, jeśli chodzi właśnie o nasze testówki. Ostatnio to chyba MG HS albo jeszcze jakieś bardziej podstawowe samochody, ale ten manual jest naprawdę świetny w swojej precyzji działania. Dawno nie jeździłem tak przyjemną skrzynią, oczywiście oprócz japońskich wytworów typu Mazda czy Toyota, bo tutaj naprawdę wszystko wchodzi jak w masło. Płynne, bardzo ładnie działające sprzęgło oraz lewarek, który wchodzi z taką przyjemną precyzją oraz delikatnym oporem za pomocą właśnie tego wpinania biegu. Bardzo mi się to podoba i co najważniejsze, dzięki temu, że macie tą manualną skrzynię biegów, chociaż możecie wybrać sobie także automat za dopłatą kilku tysięcy złotych, ale szczerze powiedziawszy, bardzo przyjemna skrzynia biegów, do tego sterowanie tym momentem obrotowym i naprawdę czuć, jak ten samochód chętnie się zbiera i chętnie się wyrywa do przodu. Co prawda niestety dzisiejsze warunki śnieżne nie pozwalają na to, żebym dla Was jakoś jakkolwiek przetestował nawet przyspieszenie do 100 km na godzinę, bo po prostu szukam trakcji nawet na 3., 4. biegu, więc tutaj niestety czuć, że jest dużo momentu obrotowego na przedniej osi. Co ważne, także skrzynia jest odpowiednio zestopniowana. 1., 2. bieg są takie bardziej agresywne w swojej charakterystyce, 3. jest już taka przyjemnie, delikatnie dłuższa, 4., 5. oraz 6. Ten 6. bieg robi tutaj naprawdę bardzo przyjemną robotę ze względu na to, że w trasie, kiedy jedziecie po 120, 130, 140 km na godzinę, jest wyjątkowo także cicho. Dzięki temu, że macie w miarę niskie obroty, bo do 2-2,5 tysiąca obrotów najczęściej ten silnik się zamyka. I to jest naprawdę świetne. W połączeniu także z świetnym wygłuszeniem, jakie jest tutaj zastosowane, chyba jednym z lepszych wygłuszeń, jakie stosują właśnie producenci w tym segmencie, to tutaj faktycznie tryb autostradowy nie przeszkadza i Fabią możecie pokonywać bez problemu dłuższe trasy po Polsce czy po Europie, bo po prostu jest tutaj przyjemnie cicho. W połączeniu z tempomatem na pewno będzie dla Was to bardzo przyjemne oraz wygodne i niedenerwujące, jeśli chodzi o głośność. Niby nie jest to Monte Carlo, ale daje nadal przyjemne wrażenia z jazdy. No dobra, a średnie spalanie jak? Czy warto tutaj w ogóle dopłacać do silnika 1,5 litrowego? Uważam, że nadal tak, bo silnik 1,5 litrowy jednak jest lepszy, ma lepsze delikatnie spalanie oraz ma także przyjemniejszą kulturę pracy, chociaż kultura pracy 3-cylindrowej jednostki w WAG-u uważam, że jest naprawdę na wybitnym poziomie ze względu na to, że te wałki wyrównażające oraz całe wyważenie tego silnika jest bardzo przyjemne. Tutaj nie czuć tych 3 cylindrów, to jest bardzo, bardzo dobra rzecz, że w ogóle nie czujecie. Tylko i wyłącznie na postoju poczujecie w pewnych momentach, że to jest 3-cylindrówka. Ale wracając do tego, jakie jest średnie spalanie, jeśli chodzi o tą litrową jednostkę, no to oczywiście dla Was żeśmy sprawdzili. W trasie okolice 6,5, maksymalnie 7 litrów. W mieście mogłoby być lepiej, niestety też 6,5, 6,8, 6,9 litra. Długoterminowo, czyli z 3000 ponad kilometrów, jakie ten samochód ma przejechane, macie średnie spalanie na poziomie 6,4 litra, czyli 3-cylindrówka jednak
jest w stanie spalić trochę paliwa i szczerze powiedziawszy to są bardzo podobne wyniki, jakie faktycznie jest w stanie zaoferować nam 1,5 litrowa jednostka w wersji Monte Carlo. Spalanie na pewno także nie polepsza manualna skrzynia biegów. W momencie, kiedy wybierzecie sobie 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynię DSG, no to na pewno możecie także oczekiwać lepszych wyników spalania, bo wtedy będziecie jeździć po prostu częściej na wyższych biegach niż Wy to zrobicie ręcznie za pomocą właśnie skrzyni manualnej i wtedy na pewno wynik spalania będzie lepszy. Ale tak jak już wspomniałem, dopłata też nie jest mała, żeby tu mieć automat. A, co i najważniejsze, ona też bardzo dobrze hamuje. Kurczę, te heble tutaj naprawdę są świetnej jakości i ona naprawdę szybko się także zatrzymuje. No jest ta przyjemna dynamika, trochę trakcji i przerzucacie na kolejny bieg. No wręcz fenomenalnie się to napędza. Naprawdę ostatnio nie było takiego samochodu. A i co najważniejsze, macie jeszcze tradycyjny ręczny, więc możecie się dosłownie podciągnąć i obrócić za pomocą ręcznego, bo tradycyjna łapa tu też jest. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, po prostu jak ten silnik się świetnie sprawuje w tym samochodzie. Lekki samochód, dynamiczny silnik i kurczę, macie wrażenia z jazdy naprawdę bardzo fajne. I co najważniejsze, po prostu zaciągacie łapę i wjeżdżacie pełnym bokiem na miejsce parkingowe. I tak oto wyglądają wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o Skodę Fabię. No to czas, moi drodzy, to wszystko podsumować. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak wersja 1.0 jest naprawdę przyjemnie dynamiczna. To jest jeden z fajniejszych silników, który możecie wybrać sobie w tak lekkim samochodzie. 1200 kg masy, plus do tego dosyć spory moment obrotowy i to naprawdę się wyrywa do przodu. Plus do tego naprawdę świetnie zestopniowana manualna skrzynia biegów, 6-biegowa, dobre wyciszenie i kurczę, to robi naprawdę piorunujące wrażenie. Nie dziwię się, że tak bardzo mi się wcześniej podobała Fabia, bo aktualnie nawet w wersji bardziej podstawowej, bardziej rozsądkowej, za cenę 115 000 złotych, tak jak ten egzemplarz stoi obok mnie, to jest naprawdę świetny wybór, w którym naprawdę nic zbytnio więcej Wam nie potrzeba do szczęścia. Cenniki, jeśli chodzi o Fabię 2.25, niestety trochę podrożały. Względem ostatniego filmu niestety też z Monte Carlo dosyć mocno podrożała. Najtańsze wersje Essence, czyli wersje ABC, czyli absolutnie brak czegokolwiek, powiedzmy, kosztują 73 000 złotych. Wersje Selection zaczynają się od 83-85 tysięcy, ale tak jak właśnie wspomniałem, nasza jest doposażona na poziom gdzieś 110-115 tysięcy złotych. Jeśli zastanawiacie się nad Monte Carlo, czyli tą wersją, którą żeście widzieli wcześniej na kanale, zaczyna się od 105 tysięcy złotych i tutaj warto sobie na ten temat przemyśleć w momencie, kiedy wybieracie sobie na przykład 1-litrowy silnik z automatyczną skrzynią biegów, jesteście praktycznie już pod progiem wersji Monte Carlo, która jest od razu ze startu lepiej wyposażona, więc tutaj warto na pewno się zastanowić, czy nie dopłacić lepiej na przykład do Monte Carlo. Okolice 10 tysięcy złotych różnicy przy dobrze skonfigurowanych wersjach, chociaż tak jak wspomniałem, to kosztuje 115 tysięcy złotych, a Monte Carlo raczej musicie już myśleć okolice 130 paru tysięcy złotych, więc Fabia niestety także podrożała i to dosyć mocno pokazuje też, że w krótkim okresie czasu wszystkie samochody dosyć mocno drożeją. Co nie zmienia faktu, że najnowsza, powiedzmy po wszystkich modernizacjach, Fabia to nadal jest świetny gracz na rynku tych miejskich małych samochodów, który jest naprawdę ponadwymiarowy i ponadgabarytowy. I to mi się podoba, że Fabia nadal świetnie jeździ i nadal oferuje zawsze coś więcej niż konkurencja. No i tak oto wygląda Skoda Fabia. Nadal bardzo ciekawy i nadal bardzo przyjemny samochód, więc co, moi drodzy, ja dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego krótszego, bardziej skompilowanego materiału na temat Skody Fabii. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć, oczywiście tutaj materiał ze Skodą Fabią Monte Carlo, a ja oczywiście zapraszam Was także do subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Wam my testujemy, pokazujemy i cieszymy się tą motoryzacją spalinową, elektryczną, luksusową czy terenową. Chcesz być na bieżąco? Kliknij subskrypcję, no i oczywiście dzwoneczek. A ja dziękuję Ci serdecznie za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych na Motookiem. Dzięki, cześć, hej!